Teraz mogę usiąść? Tak. A, bo chciałeś zdjęcie do okładki, tak? Tak, ale nie zdążyłam. Weź się odsuń. Bo ruszasz liśćmi. Cały czas nagrywa. Dobrze. Dobrze, okej. Witamy wszystkich w kolejnym odcinku Humanisty na emigracji. Dzisiaj będziemy się zajmowali wstępem do psychoanalizy Freuda, pierwszym wykładem, nie całością. To jest pierwszy raz na naszym kanale, kiedy bezpośrednio zajmujemy się dziełem Freuda, i w ramach wstępu do wstępu z mojej strony należy zaznaczyć, że moje myślenie o Freudzie jest naznaczone wcześniejszym doświadczeniem z dwoma jego dziełami. Jedna z nich Przyszłość iluzji, a druga z nich, ponoć jedna z jego najbardziej kontrowersyjnych dzieł, Poza zasadą przyjemności. I wspominam tylko o tych dziełach, ażeby było jasne, że jawne bądź też niejawne, czy śmiem z lekkim uśmiechem powiedzieć nieświadome moje interpretacje wstępu Freuda do psychoanalizy, bardzo możliwe, że mają swoje źródło właśnie we wspomnianych dziełach. I w ogóle tutaj takie tło, zanim dojdziemy do samego pierwszego wykładu Freuda we wstępie do psychoanalizy. Poza zasadą przyjemności Freud sam odwołuje się do literatury, gdy brakuje mu przykładów klinicznych dla podtrzymywania swoich tez. I wspominam tylko o tym, dlatego że warto jest moim zdaniem wiedzieć i zdać sobie sprawę z tego, jak ważna jest dobra literatura w psychologii. Że literatura jest tak naprawdę najlepszym laboratorium psychologicznym człowieka, albo przynajmniej jednym z najlepszych. I Freud doskonale zdaje sobie z tego sprawę. I to tak bardzo często, oczywiście na naszym kanale mamy playlisty literaturę, ale bardzo często literatura, tak jak inne formy sztuki, chociażby na przykład malarstwo, uznawane są za w pewnym sensie abstrakcje. Niby to piękne, ale co to ma w praktyce nam dać? I tutaj Freud w swoich dziełach pokazuje, że literatura jest właściwie niemalże jedynym nam dostępnym laboratorium, gdzie możemy podglądać, psychologicznie rzecz ujmując, człowieka. I wręcz Freud pisze w trzeciej części Poza zasady przyjemności, że psychoanaliza jest, i to jest cytat od Freuda, sztuką interpretacji. To zrobiło na mnie olbrzymi wpływ, który ukształtował moje myślenie o Freudzie i sprawił, że na serio, na poważnie potraktowałem tą ideę literatury jako w ogóle podręcznika do psychoanalityki w pewnym sensie, że ten, kto czyta dobrą literaturę, czyta podręcznik do psychoanalityki i uczy się, bo uczy się sztuki interpretowania, najpierw na
postaciach literackich, by potem móc tę sztukę stosować względem samego siebie oraz innych. Przejdźmy teraz do samego wstępu do psychoanalizy, do pierwszego wykładu. W ogóle w pierwszym wykładzie Freud stosuje, można by rzec, trochę psychologii odwrotnej. To znaczy zniechęca swoich słuchaczy. To są wykłady wygłoszone w połowie I wojny światowej i słuchaczami Freuda są osoby wykształcone w dziedzinie czy to medycyny, czy to psychologii. I tutaj zaznaczone jest, że osoby obydwu płci. Mamy tutaj i kobiety, i mężczyzn. I Freud w ramach zniechęcenia swoich słuchaczy, i to jest oczywiście zniechęcenie, które jak najbardziej zachęca, to zniechęcenie nosi wszystkie znamiona psychologii odwrotnej, bo oczywiście każdy powód, jaki Freud podaje swoim słuchaczom, dlaczego nie powinni zajmować się psychoanalizą, sprawia, że zajmowanie się psychoanalizą jawi się jako niezwykła przygoda. I mówi Freud o tym, że jest to niebezpieczne z punktu widzenia kariery akademickiej. Dlatego, że człowiek, który zajmuje się psychoanalizą, jakoby skazuje samego siebie na marginalizację w świecie akademii. I właściwie w świecie też szerszym. W świecie akademii marginalizacja dlatego, że psychoanaliza jest nauką jak najbardziej niepretendującą do miana nauki ścisłej, obiektywnej i weryfikowalnej, co z góry sprawia, że łatwo ją zbyć jako wymysł, subiektywność, bądź też coś o obliczach niepoważnych, a marginalizację w szerszym świecie, bo jak Freud zauważa, w chwili, kiedy on głosi swoje wykłady, śmiało można powiedzieć, że większość ludzi trwa w kompletnym obłędzie. Dlatego, że szaleje dookoła I wojna światowa i ta I wojna światowa dla większości ludzi, niezależnie od tego, o jakim kraju europejskim mówimy, jawi się jako rzecz nie dosyć, że normalna, ale dobra. Wszyscy się bardzo cieszą, że idą na rzeź i są entuzjastami samozagłady. Freud tym samym oczywiście daje do zrozumienia, że jeżeli ktoś w pierwszym odruchu, słysząc o psychoanalizie, pomyślałby sobie, że to jakieś szaleństwo, to powinien zbadać i zastanowić się nad tym, co ogół ludzkości w latach, w których Freud wykłada, uznaje za normalność. Bo to, co ludzkość uznaje za normalność, to dosłownie apokaliptyczną rzeź. I rzeczywiście Freud przyznaje otwarcie, że nie ma obiektywnych dowodów lub czegoś, co moglibyśmy nazwać cechami psychoanalityki. I to z prostego powodu, dlatego że fundamentalnie psychoanalityka jako metoda i działanie wymaga intymności. Psychoanalityka nie znosi widowni. Dlatego pozwolę sobie tutaj właśnie wrócić do tego, co powiedziałem na wstępie, że literatura jest najlepszym z dostępnych nam laboratoriów
psychologii ludzkiej, bo pozwala nam jakoby podglądać rozmaite cechy psychologii ludzkiej w rozmaitych kontekstach. Oczywiście są to konteksty i osobowości fikcyjne, ale im lepsza ta literatura, im lepszy autor, tym bardziej rzeczywiste postacie i psychologia postaci. Nie. To znaczy, ja tak bym... Znaczy zupełnie całkiem nie. Co to znaczy, że im lepszy autor, tym lepsza psychologia postaci i tym bardziej rzeczywiste? Im lepsza literatura, im lepszy autor. No, to znaczy... Chyba, im bardziej ja rozumiem, że im realistyczny- lepsza literatura dla psychoanalizy, tym coś tam, ale nie w ogóle. Nie rozumiem teraz, bo mi chodzi o to po prostu, że im bardziej realistycznie autor jest w stanie przedstawić postać ludzką, czy postaci ludzkich w kontekście ludzkim, tym lepszy jest to obraz psychiki ludzkiej. No to tak, obraz psychiki ludzkiej to może jest lepszy, ale to wcale nie musi być lepsza literatura. To znaczy, wydaje mi się, że im mniej realistyczny obraz człowieka w danej literaturze, tym jest ona gorsza. No dobrze, no może ci się tak wydawać, mi się tak nie wydaje. Znaczy, możemy jakiś przykład podać? Znaczy, jaki jest przykład dobrej literatury, w której obraz psychologii ludzkiej Znaczy dla mnie jest... literatura w ogóle nie musi być związana z psychologią ludzką. Znaczy to tematem przewodnim literatury nie musi być zawsze psychologia człowieka. A pytanie, czy to nie jest tak, że mimowolnie zawsze jest? Nawet jeżeli wyobrazimy sobie, że ktoś napisze książkę o odległej galaktyce zaludnionej przez koty i psy, to znaczy to jest tylko antropomorfizm. Ja rozumiem, natomiast nie chodzi mi o takie nie chodzi mi o takie przeniesienie, że tam, nie wiem, jak w bajce występują lisy, to są tam siakie, a jak wiewiórki, to jakieś. Zupełnie nie o to chodzi. Natomiast nie uważam absolutnie w ogóle w żaden sposób, żeby literatura, czy celem literatury było tylko i wyłącznie jak najlepsze oddawanie psychologii człowieka. Ale tu nie chodzi o to, że to jest cel literatury. Tu chodzi o to, że niezależnie od tego, co twórca wyobraża sobie jako cel, gdy pisze, to literatura jako twórczość jest laboratorium psychologii ludzkiej. No ja się z tym zgadzam, to jest bardzo fajne zdanie, mi się to podoba. Natomiast nie mam takiego poczucia, może się mylę, ale zupełnie nie mam czegoś takiego, że ten wskaźnik, ten miernik, że im lepsza literatura, tym bliższa psychologii, czyli im dalsza od dobrej psychoanalizy, tym gorsza literatura. Ale w ogóle, znaczy, każda literatura jest obrazem psychologii człowieka. Im lepsza literatura, tym jaśniejszy obraz. To znaczy, tu jakby to nie ogranicza tę literaturę, bo tutaj, broń Boże, nie chodzi o to, że aby literatura była dobra, to pisarz musi usiąść i zdać sobie sprawę z tego, że jego dzieło jest laboratorium psychologii ludzkiej, więc lepiej, żeby skupił się na tę psychologię ludzką, bo inaczej napisze złe dzieło literackie. No ale ty tak powiedziałeś. Nie, dlatego że nie. To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, bo żeby nie było tutaj nieporozumienia. Jeżeli pójdziemy do sklepu spożywczego,
gdzie są ludzie, którzy robią zakupy i my jesteśmy jednym z tych ludzi, to w teorii oczywiście tutaj też mamy świetne laboratorium psychologii ludzkiej. Tylko problem polega na tym, że my nie jesteśmy w stanie odczytać czegokolwiek, co leży w umysłach ludzi, których spotykamy w tym sklepie. Możemy oczywiście wyobrazić sobie, że na przykład Kto stoi... nie może, ten nie może. Możemy sobie wyobrazić na przykład, że z wyrazów twarzy, czy podsłuchiwawszy urwane zdania, możemy się przybliżyć do jakiejś prawdy psychologicznej, czy też na podstawie ubioru, czy różnych gestów, tak? I owszem, w pewnym sensie czysta sama obserwacja ludzi, by tak rzec, w naturze, tak, siadamy w parku i obserwujemy ludzi, jest w pewnym sensie oczywiście studium psychologicznym, ale nie tak bogatym jak literatura, dlatego że cechą zasadniczą literatury No, jest... dla mnie studium ludzi w parku jest zdecydowanie bogatsze, dlatego że daje dużo więcej możliwości. Jeżeli jest to literatura, to autor przedstawia konkretną postać w konkretny sposób. I nawet jeżeli pozostawia nam jakieś pole do interpretacji, to jest to przefiltrowane przez tego autora, więc zawsze jest to pole zawężone. Zgoda, tylko przynajmniej jest to próba autopsji, a autopsji psychologicznej na człowieka w naturze nie przeprowadzimy, a z punktu widzenia psychoanalizy nie jesteśmy w stanie przeprowadzić żadnych badań ogólnych, klinicznych, które by były dobrym miernikiem w psychoanalizie, bo wszyscy znamy nawet z filmów badania psychologiczne, że tworzymy jakąś sytuację za fałszywym lustrem, który tak naprawdę jest oknem, obserwują psycholodzy i nie wiem, stawiamy te ciasteczka stare na stole, zapraszamy grupę badawczą do sali i mówimy im, że za 10 minut ciasteczka zostaną wymienione na nowe i patrzymy, czy ktoś skusi się, żeby zjeść stare, i robimy różne interpretacje. Natomiast psychoanaliza jako gałąź psychologii nie jest zainteresowana badaniem reakcji grupowych, czy też wyizolowaniem w danym kontekście jakichś zachowań ludzkich, tylko dogłębnym zrozumieniem jednostki, co jest procedurą intymną i tym samym, ponieważ jest to procedura intymna, nie da się ją w ogóle uogólnić. I Freud próbuje swoim słuchaczom przekazać, że właśnie to, co sprawia, że psychoanalityka jest traktowana jako margines, jest to, że w naukach ścisłych, jeżeli przeprowadzą jakiś eksperyment, to ktoś to opisuje go i opisuje wyniki i wnioski i potem ktoś inny gdzieś indziej może przeprowadzić ten sam eksperyment i dojdzie do tych samych wyników, tak? Znaczy, ale wnioski może wyciągnąć inne. Dobrze, wnioski może wyciągnąć inne. Natomiast w psychoanalityce takiego zjawiska nie będzie. Takiego zjawiska nie będzie. Nie ma powtarzalności. I tym samym nie ma w ogóle obiektywnej miary. Nie ma dowodów świadczących o tym, że psychoanalityka na przykład działa. No nie ma. I literatura... No nie ma, ale to ważne jest, żeby powiedzieć, dlaczego nie ma tych dowodów. Dlatego, że właśnie nie jesteśmy w stanie przeprowadzić doświadczenia po raz wtóry. To znaczy nigdy nie będziemy wiedzieć, co sprawiło, że pacjent, klient, ten poddawany psychoanalizie poczuł się lepiej albo gorzej. Tak? Czy to była psychoanaliza, czy jakiś czynnik środowiskowy, czy coś się wydarzyło w jego otoczeniu, pracy, rodzinie, co poprawiło albo pogorszyło, tak? Bo nie jesteśmy w stanie tego powtórzyć. Tak, i przede wszystkim nie jesteśmy w stanie podglądać. To znaczy w takim sensie, że jeżeli pacjent rozmawia z psychoanalitykiem
i dochodzi do jakiegoś postępu, to pacjent gdyby nagle pacjent miał taką świadomość, że jest oglądany, albo że my też słuchamy, na przykład jesteśmy uczniami i notujemy w ciszy to, co on mówi, to pacjent by reagował na to zupełnie inaczej. To znaczy doświadczenie pacjenta w psychoanalityce mógłby się zamknąć. Da podglądać na różne sposoby, tylko trzeba mieć świadomość wpływu, tak? To znaczy to takie będzie trochę... No ale dobra, to jest tak jak porównanie, jak obserwujemy organizmy żywe w środowisku. Trzeba je oswoić z jakąś tam fotopułapką, z tym, z tamtym, z zapachami. I tutaj dokładnie tak samo. To znaczy, jak człowiek jest wystarczająco długo obserwowany, to on się tylko przyzwyczai i przestanie na to tylko, że reagować. wtedy to nie będzie psychoanaliza. Nie, no tak, ja rozumiem. No. Natomiast jedyne miejsce, w którym jesteśmy w stanie podglądać, to jest właśnie literatura. Dlatego, że kiedy my czytamy razem Hamleta, to wszyscy razem podglądamy Hamleta. I na tej podstawie może się wytworzyć dyskusja nad oczywiście fikcyjną postacią w fikcyjnym kontekście, ale o ile postać i kontekst są pisane w sposób maksymalnie oddający realia psychologiczne człowieka, bo gdy mówię o literaturze realistycznej, tu nie chodzi mi o to, że nie może być ona poetyczna, czy że na przykład literatura surrealistyczna nie jest psychologiczna. Oczywiście, że nie. Mówiąc realistyczne, to chodzi mi o oddającą realia bogatej, czy też bogatego oceanu, jakim jest psychologia człowieka. I tutaj cytat od Freuda. Psychoanalizy uczy się człowiek przede wszystkim na samym sobie, przez studiowanie własnej osobowości. Bo oczywiście najlepszy podgląd i najbardziej intymny stosunek i największe zaufanie mamy względem samego siebie, albo przynajmniej potencjalnie mamy względem samego siebie. I oczywiście, jeżeli człowiek jest zamknięty na samego siebie, na poznawania samego siebie, to tutaj sugestia Freuda jest, że człowiek taki nie będzie zanadto pomocny w zrozumieniu drugiego człowieka. I znowu tutaj wracamy do wagi literatury i właściwie oczywiście filozofii, bo to właśnie Sokrates nawołuje, to znaczy, albo właściwie filozofia sokratejska. Pamiętamy, że przed wyrocznią w Delphi jest napis poznaj samego siebie. I w pewnym sensie to, do czego Freud tutaj nawołuje, bo z jednej strony psychoanaliza jest niewątpliwie nową nauką. Freud Myślę, że w ogóle jest nauką. Jeśli w ogóle jest nauką. Nową dziedziną zatem, bo nie chcę tutaj... Nową dziedziną poznawania. Chodzi mi o coś takiego, że z jednej strony oczywiście jest to nowość, ale tak naprawdę w dużej mierze jest to próba odrodzenia się filozofii jako poważnego czy też nadrzędnego czynnika w zrozumieniu człowieka. I to bardzo specyficznej filozofii, bo Nietzsche, który wywarł ogromny wpływ na Freuda, pisał wyraźnie, że psychologia powinna być królową nauk. I on w swoim takim bardzo natarczywym dziele niszczenia
filozofii, można by rzec, że tak naprawdę oczyszczał filozofię ze wszelkich prób pociągnięcia filozofii w stronę czy w kierunek nauk ścisłych. Strona i kierunek, w którym oczywiście filozofia nie jest zdolna pójść. Strona i kierunek, w którym jeśli filozofia pójdzie, to zostanie właściwie rozmyta, zniszczona, staje się wtedy chociażby na przykład socjologią. I tak samo Freud, bo Freud rozmawia tutaj z ludźmi, którzy mają wykształcenie medyczne przeważnie, czy w olbrzymiej większości. I oni mogą być bardzo sceptycznie nastawieni i on zresztą o tym mówi, że współczesne nauki przyzwyczajają nas do tego, że jeżeli szukamy na przykład podłoże chorób neurotycznych, czy neurologicznych, czy innych, znaczy jakby choroba psychiczna jest, czy zmartwienie psychologiczne jest traktowane jako symptom czegoś, co fizjologicznego, tak. I że mamy szukać źródło problemu w biochemii. A Freud twierdzi, że źródło problemu możemy znaleźć poprzez psychoanalizę. Tyle, że psychoanaliza nie jest obiektywną metodą naukową. Jest dostępna tylko i wyłącznie na poziomie jednostki. I to jest oczywiście skrajnie niepokojące dla wszystkich, którzy przyzwyczajeni są do metodologii nauk ścisłych, gdzie da się uniwersalizować obserwowanych zdarzeń. I owszem, wnioski mogą być różne, ale wszyscy widzimy to samo. A tutaj można sobie wyobrazić, że na przykład idzie człowiek do jednego psychoanalityka i psychoanalityk na podstawie pracy z tym człowiekiem buduje sobie wrażenie jego psychiki i idzie jednostka do drugiego człowieka, do drugiego psychoanalityka i wrażenia tego drugiego psychoanalityka są zgoła inne. Nie muszą być, może nie będą, ale mogą być. Nie ma tu żadnej zasady. To nie jest tak jak to nie jest tak jak eksperyment, który powtórzony daje te same wyniki, te same rezultaty. I dlatego właśnie Freud pisze, że psychoanaliza jest trudna do przyjęcia dla nauk ścisłych, ale Freud zarzuca naukom ścisłym, że fakt, iż nie chcą spróbować wejść w te trudy psychoanalityki, sprawiają, że w rzeczywistości... Czy ty nie powinieneś mówić psychoanalizy? No tak. Jednak Freud odbija tę piłeczkę nieco z powrotem i zarzuca naukom ścisłym, iż jeżeli nie zechcą zrobić ten trud wejścia w świat psychoanalizy, to de facto w rzeczywistości, w praktyce pozostawiają człowiekowi wyłącznie następujące narzędzia do tego, ażeby samego siebie zrozumiał. Astrologia, religia, mit oraz przesąd. Dlatego, że właśnie nauki ścisłe przez to, że zamykają się na pewne kwestie, na których oczywiście nie ma naukowej odpowiedzi, a zarazem odcinają się od nienaukowych metod, które są domeną poezji, sztuki, religii, aż po oczywiście pseudoreligii, pseudopoezji i pseudosztuki, to jakby skazują człowieka na to, że albo sam przyjmie ten heroiczny trud nauk ścisłych, jakim jest właściwie zamykania samego siebie na pewne pytania dotyczące człowieka,
dotyczący własnej osoby. Albo też pozostawią tego człowieka na pastwie losu, gdzie zagubiony, nie potrafiący wyjaśnić sobie samego siebie, popadnie, no, można by rzec wręcz w jakieś sekciarstwo. Tak? To znaczy zacznie przyjmować różne wierzenia, które nie przybliżają go do zrozumienia samego siebie, ale ponieważ intelektualiści, jakimi są ostatecznie osoby zajmujące się nauką ścisłą, nie zechcieli zastosować swój intelekt po to, ażeby wejść w świat psychoanalizy, no to ludzkości pozostaje zrozumienie samego siebie za pośrednictwem mniej inteligentnych metod. I Freud tutaj bardzo jasno daje nam do zrozumienia, że to, co on nazywa procesami duchowymi, są procesami nieświadomymi. I że oczywiście tutaj przechodzi do kolejnej, czy też kolejnego zarzutu wobec psychoanalizy. Zarzutu, którego Freud nazywa zarzutem zdroworozsądkowym. Że jak można w ogóle twierdzić, że istnieje coś takiego jak nieświadomość? Z punktu widzenia, słowo nieświadomość brzmi jako, to znaczy, ponieważ mowa jest o świadomości, świadomość brzmi bliżej nauki, aniżeli na przykład słowo dusza czy duchowość. Bo świadomość można sobie wyobrazić, że w jakimś stopniu jest tworem biochemicznym. Ale nieświadomość? Co to jest? Freud twierdzi, że są to procesy duchowe i to, co jest świadome, to są poszczególne akty czy czynności. I to jest tylko część całości życia psychicznego. I znowu, to może wydawać się z punktu widzenia takiej twardej nauki ocierać o jakiś mistycyzm, ale Freud przestrzega, że jeżeli nie chcemy, ażeby mistycyzm, nieracjonalność, astrologia i pseudonauki zajmowały wyższy poziom aniżeli intelekt w hierarchii metodologii tłumaczących człowieka samemu sobie, to intelekt musi wejść w te sfery. Nawet jeżeli nie da się wejść w te sfery w sposób naukowy. Musi szukać innej metodologii. Metodologii, która z jednej strony jest prawdziwa, ale z drugiej strony nie jest powtarzalna. To jest bardzo trudne. I oczywiście Freud też twierdzi, że trudno jest nam to przyjąć, bo jesteśmy zarazem też przyzwyczajeni do takiego myślenia, wedle którego jeżeli już mówimy o czymś, co można określić jako duch człowieka, to na pewno jest to rzecz świadoma, a nie nieświadoma. Natomiast dla Freuda mylnym przesądem jest twierdzenie, że to, co jest świadome, jest psychiczne. Nie rozumiem. I tutaj jeszcze tego nie zrozumiemy, dlatego że to jest dopiero pierwszy wykład. Ale możemy spróbować to przybliżyć w następujący sposób. Tutaj podam taki przykład, to jest spoza zasadą przyjemności, cytat, co od razu przepraszam, że przeskakujemy, ale w pierwszym wykładzie wstępu do psychoanalizy Freud przeprasza swoich słuchaczy, że będzie do nich przemawiał tak, jakby oni
o niczym nie wiedzieli, bo musi zacząć od podstaw. Natomiast my nie będziemy udawać, że kompletnie nic nie wiemy, tylko raczej prawda jest taka, że niczego nie rozumiemy, ale coś wiemy. Więc próbujemy zrozumieć, i tutaj jest cytat od Freuda: dla wielu z nas trudna może być rezygnacja z wiary, że w człowieku istnieje pęd do doskonalenia się, który doprowadził go na jego obecny poziom osiągnięć duchowych i sublimacji etycznej, i po którym można się spodziewać, że doprowadzi rozwój człowieka do poziomu nadludzkiego. Co do mnie jednak, to nie wierzę w taki popęd wewnętrzny i nie widzę sposobu, w jaki można by ocalić to tak miłe złudzenie. Nie wydaje mi się, by dotychczasowy rozwój człowieka wymagał innego wyjaśnienia niż rozwój zwierząt. A to, co u mniejszości jednostek ludzkich zaobserwować można jako nieustanne dążenie do dalszego doskonalenia się, da się bez wysiłku zinterpretować jako skutek tłumienia popędów, na którym opiera się to, co najcenniejsze w ludzkiej kulturze. Stłumiony popęd nie rezygnuje nigdy z dążenia do pełnego zaspokojenia, które polegałoby na powtórzeniu pierwotnego, przynoszącego zadowolenie przeżycia. Wszystkie namiastki, formacje reaktywne i sublimacje są niewystarczające do tego, by usunąć trwające napięcie. Chodzi tutaj o to, że to, co jest aktem psychicznym, czy nie jest aktem świadomym, dlatego że to, co robimy, wynika z stłumienia popędu, a nie z jego spełnienia, mówiąc tak w skrócie. I tutaj warto, bo wspomnieliśmy tą książkę Przyszłość iluzji, i tutaj warto objaśnić. To jest taki bardzo radykalny skrót i ja proszę naszych słuchaczy, ażeby to traktowali nie jako ostatnie słowo, tylko jako wstępne słowo dotyczące myśli Freuda. Dla Freuda to nie szczęście czy przyjemność jest bodźcem, czy dążenie do szczęścia czy przyjemności nie jest bodźcem, który sprawia, że człowiek działa. Poprzez bardzo pokrętną wykładnię Freud dochodzi do wniosku, że bodźcem sprawiającym, że człowiek działa, jest pęd ku śmierci. Natomiast to, co sprawia, że człowiek działa w sposób cywilizowany, jest tłumienie popędu ku śmierci oraz wszelkich innych popędów. I im bardziej tłumiony jest popęd, tym bardziej cywilizacja jest możliwa. I największe dzieło człowieka, które skutecznie stłumiło popędy i zrodziło cywilizację, to według Freuda religia chrześcijańska. I teraz Freud jest oczywiście ateistą, natomiast patrząc na współczesne ideologie liberalizmu, faszyzmu i komunizmu, Freud widzi w nich próbę uwolnienia wszelkich popędów ludzkich od hamulców religijnych w imię absolutnego rozumu. Co oczywiście tak naprawdę prowadzi do katastrofy, dlatego że tak jak nie ma Boga, tak też na pewno nie ma czegoś takiego jak rozum, ani racjonalność. Więc liberalizm, faszyzm i komunizm to są myśli Freuda z Przyszłości iluzji. Liberalizm, faszyzm i komunizm i wszelkie ideologie
współczesne, które odrzucają religię, tak naprawdę uwalniają jedynie najgorsze popędy ludzkie, bo wedle Freuda to nie jest możliwe, ażeby człowiek był wolny, cywilizowany i szczęśliwy bez przemocy, która tłumi jego popędy. I teraz religia jest najlepszym ku temu narzędziem, dlatego że poprzez superego dochodzi do internalizacji przemocy, która tłumi popędy. To znaczy właśnie człowiek wierzący poprzez to, iż autentycznie przeżywa rzeczywistość Boga i tym samym rzeczywistość swojego sumienia, działa jako hamulec względem samego siebie. Człowiek, który jest religijny, w przeciwieństwie do, czyli cywilizowany, jest w stanie zahamować popędów dążących do śmierci, zniszczenia i spełnienia id, który jest w psychoanalityce freudowskiej, czy też w systemie freudowskim tym, co jest w nas najciemniejszym, i osiągać to, co widzimy jako rezultaty kultury i cywilizacji. I Freud oczywiście, tak jak Nietzsche, zdaje sobie sprawę z tego, że człowiek nie jest w stanie już tę wiarę udźwignąć. Więc ten hamulec przestał działać. A to, co ludzkość proponuje w zamian, czyli absolutyzacja rozumu, skutki absolutyzacji rozumu w postaci liberalizmu przede wszystkim, prowadzą wprost do faszyzmu i komunizmu, dlatego że człowiek uwolniony, w pełni wolny, to człowiek nie, i to Freud podkreśla, że to nie jest tak, że kiedy uwolnimy człowieka od religii, to zbuduje racjonalne społeczeństwo, w którym będzie panowała wymiana handlowa, wymiana gospodarcza i każdy będzie dążył do racjonalnego interesu własnego, tylko powstaje właśnie to, co Freud zresztą na własnych oczach widział, czyli komunizm i faszyzm, czyli społeczeństwa eksternalizacji przemocy. Tutaj zaznaczam oczywiście, że przykład, którego podałem, pochodzący z książki Freuda Przyszłość iluzji, nie wyczerpuje tematu. Tylko chodziło mi o to, żeby nieco dramatycznym przykładem zilustrować rzecz, którą dopiero zaczynamy badać i która w swoich szczegółach okaże się oczywiście dużo trudniejsza do zrozumienia. Druga teza psychoanalizy, jaką Freud wspomina w pierwszym wykładzie wstępu do psychoanalizy, to jest oczywiście teza, iż popędy seksualne odgrywają w genezie chorób umysłowych i nerwowych wielką rolę. Tak jak w twórczości duchowej, kulturalnej i artystycznej. I to oczywiście, ta teza, Freud twierdzi, też powoduje, że psychoanaliza jest marginalizowana, dlatego że na pewno można by rzec, że panuje przesąd, iż o takich sprawach się nie rozmawia. Więc trudno nawet w kontekście intelektualnym i naukowym zachęcić poważnych ludzi, ażeby taką tematyką się zajmowali, z prostego powodu, że będzie im wstyd.
że to jest sprzeczne z dobrym wychowaniem. I Freud oczywiście tym bardziej próbuje przekonać do siebie swoich słuchaczy, podając przykład obłędu, jakim jest I wojna światowa. Ja znowu tutaj podam nieco wulgarne, ale moim zdaniem prawdziwą ilustrację tej tezy. Jest taki znany amerykański pornograf Larry Flint. Powstało o nim nawet film bardzo dobry. I jest scena, znaczy to jest film oparty o jego życie. I w jednym z scen, nie pamiętam czy to były lata 70. czy 60., ale to były czasy wojny wietnamskiej. I Larry Flint pokazuje zdjęcie pochodzące z tej wojny. Żołnierzy, masakry, krwi, cierpienia. I Flint mówi, że takie zdjęcia pochodzą z czołówek gazet. I to jest w porządku, żeby pokazywać takie zdjęcia. To jest poważne. I potem pokazuje po prostu zdjęcie nagiej kobiety. Nawet nie w jakiejś scenie erotycznej, tylko po prostu zdjęcie nagiej kobiety. I mówi, ale to jest przez społeczeństwo uznawane za tabu. I Freud mniej więcej dokładnie to samo mówi w tym wykładzie. Jeżeli publicznie zakwestionować sens wysyłania 16, 17, 18, 19-letnich młodych mężczyzn na rzeź, to jesteś niepatriotyczny i coś masz z głową. Natomiast jeżeli w kontekście akademickim, jako profesor, tutaj w czasach Freuda, chcesz podnieść w ogóle temat relacji popędów seksualnych względem psychologii, to jesteś chyba nienormalny. Dla Freuda to jest świadectwo dużego obłędu. I też świadectwo, że możliwe, iż psychoanaliza nie jest dostępna dla ogółu ludzkości. To znaczy w ogóle w pismach Freuda znajdujemy odzwierciedlenia tezy Nietzsche, nie tylko zresztą Nietzsche, że istnieją wybitne jednostki i istnieje ogół. I Freud nie interesuje się za bardzo ogółem. Psychoanaliza jest dla jednostek wybitnych. I mówiąc wybitne, to nie chodzi mi, broń Boże, o to, że każdy, który poddaje się psychoanalizie, ma być geniuszem, że ma być człowiekiem nie wiadomo kim. Tylko albo jesteś kimś myślącym, kto rzeczywiście poszukuje zrozumienia samego siebie, albo żyjesz przesądami. Podsumowując, zakończę jednym przemyśleniem, które towarzyszyło mi czytając ponownie pierwszy wykład wstępu do psychoanalizy. Mianowicie Freud o tym nie wspomniał w wykładzie, ale ja natychmiast pomyślałem, że a co z małżeństwem? Bo jeżeli poznawania samego siebie poprzez psychoanalizę i tym samym troska o zdrowie psychologiczne jest czynnością intymną między jednostkami, nie dającą się podglądać, nie dającą się powtórzyć w innym kontekście, w innych warunkach, to o ile małżeństwo traktujemy, to jest takie otwarte pytanie, czy moja otwarta refleksja, o ile małżeństwo traktujemy jako płaszczyznę przyjaźni i miłości między kobietą a mężczyzną, to czy małżeństwo nie jest właśnie tą instytucją, która umożliwia, o ile małżonkowie podejdą do małżeństwa w ten sposób, między innymi ten rodzaj troski
o siebie nawzajem. Ta wizja jest oczywiście niemożliwa, jeżeli się traktuje małżeństwo wyłącznie instrumentalnie. Ale to nie jest kwestia małżeństwa, to jest kwestia relacji, bo to może być małżeństwo, to może być przyjaźń. To może być rodzeństwo, to może być jakakolwiek relacja. No tak. Wystarczająco długa i z wystarczająco dużym zaangażowaniem, żeby przyniosło jakieś poznanie siebie nawzajem. Tak, rzeczywiście. No dobrze, to bardzo dziękujemy. To pierwszy nasz odcinek o Freudzie. Trudny, bardzo trudny temat, jak dla mnie przynajmniej, ale tym samym bardzo ciekawy i mam nadzieję, że w przyszłości owocny. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Humanisty na emigracji.